Cześć, z tej strony Łucek. Witajcie na moim kanale. Jako że ostatnio wielu z Was pyta się mnie, jak to jest z tymi ekranami w S8-kach, jak kupić sprawny model ze sprawnym wyświetlaczem, no, żeby nie był różowy, nie było problemów, no to słuchajcie. Mam dla Was taki krótki poradnik, co zrobić, żeby nie dać się oszukać Samsungowi i kupić sprawny model S8, S8 Plus z wyświetlaczem, który nie ma problemu różowego ekranu. Więc słuchajcie, podstawowa sprawa. Nie kupujcie tych telefonów bez otwarcia i zobaczenia, jak wygląda realnie ten wyświetlacz, gdyż naprawdę jest loteria. Samsung już sam, dzwoniąc na swoje infolinie, przyznaje, że w wielkim cudzysłowie promil urządzeń posiada tą wadę. No, dla mnie to nie jest promil, tylko połowa albo coś koło tego, bo naprawdę bardzo rzadko można spotkać wyświetlacze, które są ok, a te, które według mnie widzę, które są zrąbane, to naprawdę gro. No ale dobra, wracając do tematu, co zrobić? No, otworzycie telefon, pierwsze co, musicie sprawdzić w ustawieniach, jak w dalszym telefonie jest skonfigurowany wyświetlacz. Jeżeli już była aktualizacja zrobiona na tym telefonie, a wątpię, więc macie wtedy tylko te 4 tryby oraz w opcjach zaawansowanych ustawienia koloru. Jeżeli macie więcej rzeczy, jak tu widzicie, to znaczy, że telefon już jest zaktualizowany. Ale co najważniejsze, ważne, żeby do tego, żeby sprawdzić, czy wszystko z nim jest ok, tak, tutaj powinna być temperatura na środku, wszystkie wskaźniki kolorów powinny być tak jak standardowo, czyli w opcji na maksa, a balans koloru powinien być ustawiony na środku. Jeżeli to wszystko jest, no to przechodzicie dalej do testu. Wchodzicie w dialer, wybieracie sobie gwiazdka hash, 0 gwiazdka hash, wchodzicie w menu serwisowe, wchodzicie w opcję LED i patrzycie, co tutaj się dzieje. No akurat mój niestety ma problem z różem, może teraz tego nie zobaczycie dokładnie, ale słuchajcie, mam dla Was bardzo fajny filmik, który udało mi się dzisiaj nagrać w jednym z marketów, jak to tak naprawdę jest z tymi ekranami, więc teraz chwilowy przerywnik i później będziemy dalej rozmawiać w tym temacie. No i jak widzieliście, mamy na ekranie filmu były dwa telefony, S8 i S8 Plus. To jest dokładnie ten film, co widzicie. No to opowiedzmy sobie o nim. No jak widzicie, ten jest sprawny, ten ma efekt różowego ekranu. Co ciekawe, w przypadku sprawnego ekranu pod żadnym kątem nie widzicie po prostu różowego prześwietlenia. W modelu, który jest niesprawny i posiada ekran, który jest wadliwy, ewidentnie widać tą cechę. Co dalej? Ważne, że jeżeli patrzycie, może wejdziemy do mojego ekranu, już w tej opcji serwisowej, musicie zobaczyć po prostu na kwestię wyświetlacza. Jeżeli zaczynacie widzieć tutaj po prostu wielki różowy prostokąt, nie wiem, czy Wam to teraz mi się uda ustawić, bo mój trochę pokombinowałem z nim, jest lepiej, ale nadal defekt występuje. Widzicie, że ten różowy prostokąt, znaczy, że ten ekran jest wadliwy, więc nie kupujcie sztuki, która po pierwsze, jeżeli popatrzycie na tym filmie, zaczyna być cokolwiek z nią z różowego, no bo to są wadliwe ekrany w nich, tylko po prostu nie ma być tego efektu. Tak jak na tym filmie, który widzieliście w przerwniku. Jeżeli znajdziecie taki model, to bierzcie bez problemu, na pewno jest sprawny. Jeżeli cokolwiek gdzieś prześwietla różem, gdziekolwiek go widzicie, to znaczy, że to jest po prostu niesprawny ekran, no i nie powinniście po prostu go kupować, tylko zwrócić w sprzedawcę. Czyli najlepiej przy zakupie, jeżeli robicie to osobiście, wziąć, sprawdzić, czy wszystko jest ok, otworzyć. Jeżeli będzie niesprawny, żądać po prostu kolejnego, aż w końcu na zasadzie loterii, chociaż w sumie Samsung mówi, że to jest tylko promil tych niesprawnych urządzeń, więc powinno, jeżeli weźmiecie 1 na 10, no to praktycznie każdy powinien być sprawny, a jeżeli znajdziecie jednego albo kolejne będą niesprawne, no to słuchajcie, jak to z tym promilem jest, no może po prostu Samsung zbyt dużo promili wypił sam i ma problem z określeniem, ile to jest realnie problem i jak duży problem jest z tymi wyświetlaczami. No ale cóż, widzicie przynajmniej, jak do tego podejść, jak to zrobić, żeby nie zostać oszukanym, czyli po prostu sprawdzacie kwestię ustawienia ekranu, czy wszystko jest z nim ok. Jeżeli jest ok, to przechodzicie do testu za pomocą menu serwisowego, patrzycie tam, jeżeli coś jest nie tak, to od razu sztuka na out i nie bierzecie jej, nie kupujecie. Jeżeli Wam taką przysłali, no to jeżeli było to wysyłkowo, oczywiście 14 dni od razu odsyłajcie, żądajcie zwrotu pieniędzy bądź wymiany na sprawne urządzenie. No i tyle. Samsung na chwilę obecną
Na Infolinii twierdzi, że problem jest, że są wadliwe ekrany, ale że to nadal jest tylko kwestia systemu oprogramowania, a nie sprzętu. Oczywiście jest to kwestia sprzętu, więc czekamy, aż w końcu się przyzna do tego, że po prostu spartolił po całości i wymieni wszystkim osobom, czyli to również mi, te ekrany i telefony nas pełni sprawne, w 100% takie, za które powinniśmy zapłacić, a nie za po prostu bubel, który nam wciska. No i tyle. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, jak po prostu rozróżnić te dwa modele, myślę, że tu wszystko powiedziałem. Jeżeli coś jeszcze chcecie wiedzieć, to piszcie w komentarzach. Chętnie Wam odpowiem, bo już naprawdę wiele tych wyświetlaczy widziałem i jak już widzicie, no powiedzmy, że prawie że doktorat w tym temacie zrobiłem, oczywiście żartując. No więc tyle, jeżeli Wam się podobało, oczywiście łapka w górę, jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, zapraszam do subskrypcji, oczywiście dzwoneczek też się przyda, żeby być na bieżąco z tym, co zamieszczam. No i tyle, trzymajcie się, miłego dnia, hej!